Czołem, witam wszystkich widzów kanału Hubi 365 i zapraszamy do oglądania części 5 eksploracji Bornego Sulinowa. Tak, idziemy poszukiwać nowych ciekawostek dla Was. A to jest właśnie przykład, jakim miastem jest Borne Sulinowo. Idziemy. O, proszę bardzo, tutaj sobie spokojnie ludzie mieszkają. Tutaj są garaże, życie toczy się dalej. A tu bunkier. A tu bunkier na środku ulicy, można powiedzieć. Bunkier. Jakieś pozostałości rosyjskich napisów już są nieczytelne, ale to jest właśnie Borne Sulinowo. Bunkier zamknięty jest w rękach prywatnych obecnie. Przechodzisz ulicą I tak koło domów i co widzisz? I widzisz obsypany ziemią bunkier. No to jest właśnie Borne Sulinowo. Dobrze, idziemy. No i szukamy dalej. Mamy kolejne ujęcie z cyklu, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością. Jesteśmy przy szpitalu wojskowym. No, dzisiaj on już nie jest szpitalem wojskowym, dzisiaj to jakiś dom opieki, pomocy społecznej i tym podobne historie. Natomiast tutaj mieścił się i budynek, no on jest odremontowany w tej chwili, natomiast zachował się w oryginale. Największy budynek w Bornym Sulinowie i to jest właśnie dawny szpital wojskowy. Na dachu tego byłego szpitala wojskowego zachowała się zabytkowa kopuła. Tak, no cały budynek jest zabytkowy. Szpital wybudowany przez Niemców na potrzeby garnizonu Grossborn został w całości przejęty przez Armię Radziecką. Tutaj jakaś inskrypcja, jego charakter oczywiście został zachowany, czyli sam szpital został przejęty i w dalszym ciągu był szpitalem. Największy budynek w Bornym Sulinowie. Tak, największy budynek w Bornym Sulinowie. Szpital wojskowy. Wybudowany przez Niemców, tak jak mówiłem. Przejęty przez Rosjan. Niemcy go wybudowali na potrzeby garnizonu Grossborn. No tak, to już mówiliśmy o tym. I pełnił swoją funkcję przez cały okres tutaj funkcjonowania garnizonu radzieckiego. Największy budynek. Tak, tutaj było jakieś laboratorium też, apteka, także tego rodzaju sytuacja. Tak on wygląda obecnie. No, budynek, mówię, wyremontowany, ładnie tutaj zachowany. Tak jak mówiliśmy. Ale całkowicie zachował się jego pierwotny charakter. Tak jak mówiliśmy podczas pierwszej części, no to urbex Bornego Sulinowa nie będzie tylko zwiedzanie opuszczonych miejsc. Będzie taki historyczny materiał, będziemy pokazać miejsca nieopuszczone też. No tak, tu gdzie historia dotyka teraźniejszości, to jest właśnie to miejsce zachowane. Zobaczcie jakie klimaty. Były szpital wojskowy. No, tak, zobaczcie jakie klimaty. Jaka tutaj okolica. Niesamowite wrażenie. No, pięknie to wygląda. Wszystko. Tak to właśnie wszystko jest, że ktoś to buduje w jakimś konkretnym celu, potem ktoś tego używa w takim samym celu, ale w innej rzeczywistości, a potem ktoś tego znowu używa jeszcze w innym celu, natomiast miejsce zostaje, drzewa na pewno świadkowie tamtych wydarzeń. Ten budynek miał można powiedzieć, trzy różne narodowości. Zaczęło się od Niemiec, potem Armia Radziecka tutaj aczkolwiek to było przez cały czas na terenie Polski, ale tak to było. No to była enklawa, można powiedzieć. Także jakie tutaj ludzie z jakich krajów tutaj no byli. Tak, znaczy to była radziecka enklawa. Tak, radziecka baza w Polsce. No dokładnie, enklawa, teren zamknięty, także jak się można powiedzieć, że to było państwo w państwie. Więc oficjalnie tutaj tego nie było, to tereny leśne tu były. Tak. Nikt z Polski o tym nie wiedział. Może wiedział, ale nie miał wstępu, także tak to wygląda. No dobra. Piękny budynek, piękny klimat. Warto przyjść zobaczyć, jak to wygląda obecnie. Szukamy dalej.
Wyprawę do Bornego Sulinowa zakończymy w miejscu szczególnym. Tak, kończymy naszą wyprawę do Bornego Sulinowa i kończymy ją w miejscu bardzo szczególnym. Jest to radziecki cmentarz i na tym cmentarzu są generalnie pochowani żołnierze północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej, którzy stacjonowali w Polsce już po wojnie oczywiście, członkowie ich rodzin, dzieci niestety. Są też tutaj przeniesione mogiły z innych rejonów Polski, natomiast jest to miejsce bardzo szczególne. Tutaj zaczynamy od pomnika. Tak, zaczynamy od bardzo wyjątkowego pomnika. Pomnik jest, że tak powiem, widoczny w wielu miejscach i dotyczy wielu zdjęć dotyczących Bornego Sulinowa. Jak on wygląda? Tak to wygląda. Teraz postaramy się tutaj troszkę Wam pokazać, tutaj przekazać kilka informacji, bo naprawdę ten cmentarz jest miejscem szczególnym. Tak on tutaj wygląda. Niestety wiele mogił jest z jakiegoś powodu zdewastowanych. Niestety. Natomiast no tutaj niektóre też są bardzo stare, bo tutaj zaczęto chować ludzi już zaraz po wojnie. Także niektóre z tych mogił są bardzo stare. Lata 50., 40. nawet. No jakby taka jest jakby kolej rzeczy. Tutaj widać gwiazdkę charakterystyczną dla Armii Radzieckiej. Tak, no to też głównie byli wojskowi chowani, więc nie ma się co dziwić. Natomiast bardzo charakterystyczne dla takiej rosyjskiej, radzieckiej sztuki funeralnej takie właśnie ogrodzenia metalowe do mogił, do grobów. To jest dosyć charakterystyczne dla nich. O, proszę bardzo, 45. Jeden wystarczy grobów tutaj się Tak. No tutaj są jakby różne. Też całkiem dużo grobów jest nieznanych, żołnierzy nieznanych. Tak, nieizwienistni, czyli nieznany. Całkiem sporo jest tutaj takich mogił. No widać, że tutaj raczej nikt nie odwiedza tych grobów. Tak, na to wygląda. Chodź. To jest całkiem możliwe, że ludzie, którzy tu krewni leżą, całkiem możliwe, że oni już po prostu nie żyją. O, tu jakaś pani. Choć pojedyncze się znajdzie tutaj. Tutaj przykład. No trudno powiedzieć, czy to jest też takie świeże. To może tutaj leżeć, ten misio może tutaj leżeć wiele lat. Ale znicz jeszcze może. No znicz, no pytanie, czy to ktoś nie położył znicza. Ktoś nie położył znicza przy okazji jakiegoś święta. Tam kolejny. I tam też. Wiemy, kiedy znajdziemy ścieżki. Tak, no bardzo takie przygnębiające też miejsce. Dlatego, że jakby abstrahując od całej polityki, od tego, co się działo w Polsce po wojnie, byli tutaj ludzie, którzy mieszkali, stacjonowali, bo tu jakieś dziecko chyba małe. Jak to wygląda? No, żyli tutaj jacyś ludzie, stacjonowali, których wysłało tutaj ich państwo, ich układ polityczny. Żyli i umierali. Mieli dzieci, te dzieci też zdarzało się, że niestety, że umierały. No i siłą rzeczy te wszystkie osoby tutaj były pochowane. I później wiatr historii dokonał zmian. Wszystko się pozmieniało.
Wszystko się pozmieniało. I ci ludzie, którzy tutaj mieszkali, stacjonowali, służyli, musieli zostawić groby swoich bliskich. A to zniszczone chyba. Musieli zostawić groby swoich bliskich i wrócić do swojego kraju. I to jest takie miejsce, które jakby o tym przypomina, że nieodzowną częścią życia ludzi jest to, że ludzie po prostu tam, gdzie żyją, mieszkają, też umierają. I zostawiają swoich zmarłych tam, gdzie żyją. Dzisiaj wydaje się, że tych zmarłych nikt już nie odwiedzi, jeżeli chodzi o ich rodzinę. To uszkodzony chyba. Tak, uszkodzony. Nikt tych ludzi już nie odwiedzi niestety. A te groby zostają pamiątką tego wszystkiego. Jesteśmy teraz przy mogile. Tak, tutaj na tym miejscu tu jest słońce, nie będzie tego za bardzo widać. Natomiast tutaj w tym miejscu jest zbiorowa mogiła żołnierzy północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej, członków ich rodzin, którzy zostali ekshumowani na cmentarzu w Białogardzie i tutaj zostali właśnie przeniesieni. Do Obornego Sulinowa. Tak, tu zostali przeniesieni. No, tutaj też. Nie wiem, czy to będzie widać, bo jest cień. I trochę zabrudzone też. Trochę zabrudzone, no też osoba zmarła dosyć dawno. W 1957 W 1957 roku. Natomiast wydaje się, że ten nagrobek jest względnie świeży. Czyli ktoś tutaj odwiedził i zadbał o swojego zmarłego. Miejsce robi bardzo przykre wrażenie. Niestety. I tutaj też ktoś zrobił jakąś tabliczkę, jakieś upamiętnienie. Tutaj też 70 lata. 75 rok. No tak to wygląda, słuchajcie. Tak to wygląda. Powinna być też tak trochę to pamiątka dla ludzi, że pewnych rzeczy zasadniczo nie powinno się robić. I myślę też, że nie powinno się dewastować grobów innych, nawet bez względu na to, czy się ich lubi, czy nie, czy ich obecność tutaj była w jakiś tam sposób uznawana. W większości przypadków ci ludzie tutaj nie przyjechali sami. Mówiąc wprost, zostali oddelegowani. A po śmierci nie powinno się ich już nękać. Pokazaliśmy wam cały cmentarz. Tak, pokazaliśmy wam zasadniczo cały cmentarz, też nie ma. Tu jest jeszcze jakaś zbiorowa chyba mogiła. Jak trafiliśmy to. I tutaj będzie widać, to też zbiorowa, poczekaj, staję może tutaj, żeby cień zrobić. Zbiorowa mogiła żołnierzy też północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej i członków rodzin ekshumowanych na cmentarzu
Tu z kolei w Kołobrzegu. Tak, To tu jest kolej, Kołobrzegu. tak, tu jest kolej, Z Kołobrzegu. tak, to jest z kolei zbiorowa mogiła ekshumowanych z Kołobrzegu. Tak to wygląda. Tak to wygląda Mhm. obecnie. Pokazaliśmy wam cały cmentarz i za chwileczkę będzie podsumowanie. Dokładnie, tak? Tak podsumujemy całą wyprawę do Bornego Sulinowa, bo to już właśnie jest koniec tej wyprawy, 5 części i Tak. teraz to wszystko podsumujemy. Dokładnie tak. Teraz czas na podsumowanie tej wyprawy. Tak, kończymy naszą wyprawę do Bornego Sulinowa. Kończymy w takim trochę, tak już mówiliśmy, miejscu filozoficznym. Wyprawę, w której spotykaliśmy się z historią, spotykaliśmy się z dawnymi, znanymi ludźmi, Zapuszczonymi budynkami. z opuszczonymi budynkami, miejscami, z pewnym dużym rozdziałem historii tego miejsca, związanym tutaj z funkcjonowaniem i stacjonowaniem północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej. Nie można się od tego rozdziału w żaden sposób odciąć, bo to jest kawał historii tego miejsca, też naszego kraju. I ten kawał historii zostawił w tym miejscu bardzo wiele różnych śladów po sobie. Ja myślę, że te ślady jeszcze będą przez bardzo długi okres widoczne, namacalne, dotykalne. Niemniej Borne Sulinowo jest takim miejscem, które zachęcamy Was odwiedzić, bo to jest miejsce specyficzne, takie namaszczone historią, bym powiedział. Zachęcamy też do zostawienia subskrypcji oraz zalajkowania naszego filmu oraz skomentowania filmu. Bardzo do tego zachęcamy, jeśli się film podobał. I jeśli jesteście nowi na tym kanale, zachęcamy, bo tutaj możecie dużo ciekawych rzeczy obejrzeć, opuszczone miejsca, więc zachęcamy. Dokładnie tak. Jeżeli nasza praca, nasz materiał z Bornego Sulinowa Wam się podobał, zostawcie lajka, zostawcie suba. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o wydarzeniach, które tutaj się rozegrały w Bornym Sulinowie, które tutaj miały miejsce. A my ze swojej strony, tak jak mówiłem, zachęcamy Was do odwiedzenia tego miejsca. Miejsce jest niesamowite, spokojne, Jak to wygląda? przesączone historią, różnymi dziwnymi znakami. Jak to wygląda? Tak to wygląda. I też zanim zakończymy film, to też zachęcam, żebyście wbili na naszą stronę na Facebooku Hubi365. Tam są materiały dodatkowe, zapowiedzi, więc naprawdę warto. Dokładnie tak, zawsze tam coś zostawiamy, zawsze coś tam zostawiamy więcej. Często tam są materiały na bieżąco, także też zachęcamy do tego. A teraz z tego miejsca żegnają Was. Hubert i Przemek, Cześć, do następnej wyprawy. bądźcie zdrowi. Trzymajcie się!